Witam Was, moi drodzy, bardzo serdecznie na moim kanale. Dzisiaj przygotujemy sobie pyszny domowy chlebek. To będzie chlebek na zakwasie z minimalną ilością drożdży, z dodatkami takimi jak słonecznik, siemię lniane, będą płatki orkiszowe. Także zobaczycie, jak w kilka minut można sobie przygotować pyszne domowe pieczywo. Zatem gorąco Was zachęcam do oglądania filmu z przepisem, a nowych widzów jak zwykle zachęcam do subskrypcji mojego kanału. Zobaczcie zatem, co będzie nam potrzebne do przygotowania chlebka. Najważniejsze mąka. Ja mam tutaj 200 g mąki pszennej typ 500, a tutaj mam 260 g mąki pszennej, ale pełnoziarnistej. Składnik najważniejszy, czyli zakwas. Przepis na zakwas znajdziecie na moim blogu, link macie u góry. Mamy tutaj jeszcze łyżeczkę cukru, 1,5 łyżeczki soli, taką małą kuleczkę drożdży, pół litra, czyli 500 ml ciepłej wody i dodatki takie jak ja lubię, czyli tak jak już mówiłam, mam siemię lniane, mam płatki orkiszowe i mam słonecznik. Zatem zabieramy się do pracy. Najpierw przygotujemy sobie ten taki zaczyn drożdżowy, czyli do wody wkruszamy tą minimalną ilość drożdży, wsypuję sobie łyżeczkę cukru i wymieszamy tylko do rozpuszczenia drożdży. Nie ma potrzeby, żeby to wyrastało. Teraz do miski będziemy wsypywać obie mąki. Sypiemy sobie te 1,5 łyżeczki soli. Wstępnie wymieszamy. I teraz wrzucamy sobie ziarenka. Ja specjalnie nie podawałam wagi, ponieważ ja to robię na oko. Dla mnie zawsze im więcej, tym lepiej. Wtedy jest pełnowartościowe domowe pieczywko. Także płatki już mamy. Teraz słonecznik, siemię lniane. Możecie sobie też dać nasiona chia, jeśli macie i lubicie. Teraz to wszystko zalewamy wodą. I na koniec dajemy zakwas. Ten zakwas to jest, jak sobie wyrobicie to ciasto, to będziemy na końcu odkładać właśnie 3 łyżki do słoika i to będzie nasz zaczyn do kolejnego chlebka. Ten zakwas, który tutaj widzieliście, wyjęłam sobie z lodówki kilka godzin wcześniej, nic z nim nie robiłam, tylko go odkręciłam, słoik, i on sobie sam zaczął z powrotem pracować. I teraz to mieszamy do połączenia składników. Ciasto ma bardzo klejącą konsystencję. O, tak już wygląda ciasto. Mieszałam je dosłownie kilka minut, także tyle wystarczy do przygotowania chlebka. I teraz sobie odłożymy, tak jak Wam mówiłam, 3 łyżki tego ciasta. Będzie wyrastało razem z naszym chlebkiem i to będzie zaczyn do kolejnego chlebka. Teraz to sobie tylko przykryjemy pokrywką, nie zakręcamy, żeby było powietrze. Odstawiamy na czas wyrastania chlebka. I teraz już chlebek przekładamy sobie do formy. Tą formę sobie wcześniej wysmarowałam bardzo mocno masłem. Możecie też użyć smalcu, żeby się nic nie przywarło. Moja forma ma wielkość, licząc tutaj ten środek, 31 cm na 11 i tutaj nam wyjdzie z tego przepisu idealny chleb. Teraz to sobie tylko wyrównamy, podrzucimy, żeby się ciasto wyrównało. I teraz to sobie odstawiamy, niczym nie przykrywamy, odstawiamy w ciepłe miejsce. Będzie potrzebować to ciasto kilku godzin do wyrośnięcia. I teraz jeszcze ciekawostka, możecie w ogóle nie używać drożdży do tego chleba.
On sam wyrośnie na zakwasie, ale potrzebuje wtedy co najmniej 12 godzin do wyrośnięcia. Robię tak, jeśli mam czas i wtedy sobie w weekend, z soboty na niedzielę robię taki chlebek, w niedzielę rano go piekę i jest pyszne śniadanie. Także odstawiamy na kilka godzin. Ciasto na chleb już nam pięknie wyrosło. U mnie potrzebowało mniej więcej 3,5 godziny, także trzeba tak liczyć w zależności od temperatury w pomieszczeniu, mniej więcej od 3 do 4 godzin. A tak wygląda zaczyn do naszego następnego chlebka. Pięknie wyrósł. Teraz ten zaczyn sobie mocno zakręcę, odłożę do lodówki. W lodówce może stać do 2 tygodni i później, jeżeli znowu będziecie sobie piekli chlebek, to wystarczy to wyjąć z lodówki na kilka godzin przed pieczeniem chlebka. Nie trzeba z tym nic robić, odkręcić pokrywkę i zostawić, on sobie znowu ożyje. Także teraz wkładamy chlebek do piekarnika, będziemy go piec mniej więcej 55 do 60 minut w temperaturze 190 stopni, góra-dół i zobaczycie, jaki będzie pyszny i chrupiący. Także do piekarnika, a po wyjęciu z piekarnika trzeba go od razu wyjąć z formy i studzić na kratce. Mój chlebek już jest upieczony, wystudzony, ma świetną, chrupiącą skórkę. Teraz go sobie ukroimy, zobaczymy, jak wygląda w środku. Oj, zobaczcie, jak on pięknie wygląda w środku. Pyszny, zdrowy chlebek. Sami widzieliście, że przygotowanie tego chlebka zajmuje dosłownie kilka minut. Nie wymaga wyrastania, mieszania w trakcie wyrastania, dodatkowego wyrabiania. Kilka minut wymieszać łyżką i pyszne, zdrowe pieczywo macie gotowe. Także zachęcam Was do zrobienia tego przepisu na ten chlebek. Ja go już robię od wielu, wielu lat i wszystkim zawsze smakuje. Zachęcam Was również do zostawienia komentarza pod moim filmem, łapka w górę, zasubskrybujcie mój kanał i do zobaczenia w kolejnym filmie.